Witam cieplutko, czyli tak jak dzisiaj jest, będę w dzisiejszym materiale chciał Wam pokazać 5 podstawowych elementów kalisteniki. Mam tutaj na myśli L-sita, Dragon Flaga, Elbow Levera, wymyk i frog stand. Wymyk to chyba każdy kojarzy, bo za dzieciaka każdy z nas chciał się wcisnąć na górę na drążek. To są proste ćwiczonka, które każdy z Was będzie mógł się oczywiście nauczyć. To będzie takie zbicie mojej formy shortsowej, gdzie rozbijałem to na pojedyncze shortsy. Tak więc co, miłego oglądania i lecimy. Jeżeli chodzi o L-sita, no to prostsza wersja będzie na drążku. Więc tutaj, no co, technika jest taka, że mamy, może się odwrócę, będzie lepiej widać, gdzie mamy ściągnięte nasze łopatki, mamy przodopochylenie miednicy, czyli nie do tyłu, tylko musi być zaangażowany nasz brzuch, czyli do przodu, spięty brzuch, ściągnięte łopatki do dołu, hop i wypychamy powoli nogi do góry. Obrócę się, żeby było widać. Najpierw, jeżeli mamy problem, no to zaczynamy sobie ze skulonymi nogami, potem jedną nogę i potem staramy się dołożyć drugą nogę. Jeżeli nie możemy tak szybko, no to zaraz będą lecieć ćwiczenia wzmacniające, ale wyprzedzę, że można sobie robić też wznosy najpierw i potem próbować coraz wolniej zatrzymać ten ruch. I co? Ściągnięte jeszcze raz łopatki, spięty brzuch, patrzymy się przed siebie i trzymamy. Trudniejszą wersją jest L-sit na poręczach. I tutaj tak. Mocno musimy się wypchnąć na barkach. No i oczywiście, tak jak zaraz zobaczycie progresję, czyli też ćwiczenia wzmacniające, no to na początek próbujemy trzymać samą pozycję takiego taka, gdzie mamy nogi przykulone. Potem, jeżeli nie sprawia to nam większych problemów, to próbujemy wyciągnąć jedną nogę i trzymać z jedną nogą. Tak samo z drugą, żeby nie było dysproporcji. No i potem co? Próbujemy przyholdować chwilę na prostych. Powrócić. No i w ten sposób się w sumie uczymy, bo tu nie ma jakichś dużo różnych progresji, nie ma tu jakiejś specjalnej techniki. Istotne jest to, żeby po prostu był spięty korpus, mocno zaangażowany brzuch, mocno wypchnięte barki i cały czas tą pozycję trzymamy. Istotną kwestią jest to, żeby nasze nadgarstki były nieumieszczone ani tu do środka, tylko były centralnie na naszej poręczy. A teraz ćwiczonka wzmacniająca, jeżeli macie problem. Jeżeli chodzi o Dragon Flagę, położę sobie mikrofonik. No to ważną kwestią jest to, żeby złapać sobie dobry chwyt i mocno się dociągać do tego drążka. Zdecydowanie prostszą wersją będzie, jeżeli zrobimy to sobie pod chwytem, bo łatwiej nam zaangażować naszego bica. Ja preferuję małpi chwyt, czyli kciuk jest na górze. Można też oczywiście pod spodem, czyli normalnym chwytem, ale ja preferuję, gdzie jest kciuk na górze. I teraz tak, łokcie trzymamy blisko ciała, one nie mogą nam uciekać. Cały czas one są blisko ciała, ramiona są spięte, sylwetka jest wyprostowana, brzuch jest spięty i w tej pozycji z góry powoli opuszczamy się na dół. Czyli trzymamy na górze, kolana wyprostowane, ja mam spięte tutaj też palce i w tej pozycji powoli się opuszczamy tak, żeby nasze stopy prawie dotknęły ziemi, ale nie dotykały. Ten element trochę więcej wymaga siły niż te wcześniejsze, jeżeli chodzi o siłę właśnie naszych pleców, ramion, biców. Jeżeli sprawia on Wam kłopoty, no to teraz macie ćwiczenia wzmacniające.
Jeżeli chodzi o elbow lever, bardzo ważną kwestią jest ułożenie łokci na naszych biodrach. Po to, że wtedy nasze ciało jest dźwignią, gdzie my się wychylamy do przodu i tylko unosimy nasze nogi, dzięki czemu nie korzystamy z dużej siły, tylko po prostu pracujemy nad balansem naszego ciała. Czyli teraz tak, nasze dłonie rozstawiamy wąsko, żeby łatwiej nam było wcisnąć ten łokieć na biodra, no i też nie skierowane do przodu, tylko już prędzej skierowane do boków, bo wtedy będzie nam prościej ustawić ten łokieć, bądź do tyłu, jeżeli mamy taką mobilność. Więc teraz tak, trzymamy sobie podpór przodem i próbujemy w tej pozycji zejść łokciami i oprzeć na nasze biodra. I wyczuć sobie tą pozycję. Jeżeli czujemy, że nasze łokcie znajdują się na naszych biodrach, to wtedy w tej pozycji na maksa się wychylamy do przodu, czyli to zaprezentuję, i próbujemy unieść nogi. Czyli jeszcze raz pokażę. Jestem w podporze, schodzę sobie w dół, nasze łokcie kieruję na biodra i się wychylam, unosząc nogi do góry. Jeżeli macie jakieś problemy, jeżeli chodzi o ten element, no to teraz Wam pokazuję szybką rolkę, gdzie widzicie ćwiczenia wzmacniające, tak więc let's go. Wymyk, czas na wymyk. No to tak, bardzo ważną kwestią jest to, że my musimy się przy tym wymyku podciągnąć i wychylić jak najbardziej do tyłu. Czyli mocno polecieć głową do tyłu, żeby było nam łatwiej wcisnąć się na ten drążek tutaj na górę. Więc łapiemy się drążka i gdy się podciągamy, to z tym podciągnięciem idą razem nasze kolana. Na prostych nogach jest o wiele trudniej. Więc teraz tak, podciągamy się, idą kolana i my na maksa się wychylamy tu do tyłu. I próbujemy dociągnąć się do tego drążka i po prostu na niego wejść. Czyli idziemy tak. Podciągamy się, idą z tym kolana, prostujemy nogi i się dopychamy. O! Mikrofonik jest z powrotem na górze i jest super. Jeszcze raz. Podciągamy się razem z nogami, odchylamy się mocno do tyłu i prostujemy nogi. No i jeżeli nie dajecie rady tego zrobić, no to ćwiczonka wzmacniająca. Teraz przyjrzyjmy się frog standowi. Ja chciałbym się przyjrzeć wersji na prostych łokciach, czyli trochę trudniejszej, bo ta łatwiejsza jest na zgiętych, czyli że mamy sobie zgięte łokcie i tu się tylko unosimy. Ja pokażę trochę trudniejszą, czyli właśnie na prostych. I działa to w ten sposób, że tutaj tak samo. Jak w elbow leverze mamy delikatnie łokcie skierowane do boków, nie do przodu, bo będzie nam łatwiej balansować nad naszym ciałem. Więc ogólnie przed tym elementem polecałbym najpierw zrobić kilka ćwiczeń wzmacniających, które zaraz się pojawią. No i teraz tak. Trzymamy sobie pozycję takiej żabki, jak sama nazwa wskazuje. Mamy dłonie skierowane do boków. Nasze łokcie opieramy o nasz triceps, żeby tak samo zrobić dźwignię jak w elbow leverze, żeby nie wymagało to dużo siły. I teraz w tej pozycji weźmy sobie nogi troszeczkę wężej, układamy nasze kolana na naszych tricepsach i próbujemy się mocno wychylić do przodu i wyłapać tą pozycję. I dopiero jak czujemy, że nasze ciało się bardzo mocno przechyla, pamiętamy, żeby nie uginać łokci, tylko cały czas trzymać je prosto na spiętej sylwetce,
to wypychamy się i gdy już czujemy, że nas powoli unosi, to podnosimy tylko nogi do góry. No i teraz co? Szybkie ćwiczenia wzmacniające. Dobra, test, czy działa ten poradnik. Dobra. No działa jak najbardziej. W komentarzu dawaj znaka, jaki ty element potrafisz zrobić, a może potrafisz zrobić wszystkie. No i co, jeżeli filmik był pomocny, zostaw po sobie lajka, suba. No i widzimy się w kolejnym filmie. Siemano!